Serdecznie zapraszam do odcinka 114 playlisty Mroczna Historia pod tytułem Potomkowie ludu Kanan, część 51. W poprzednim 113 odcinku opowiedziałem o berlińskim ołtarzu szatana i zamieszkach religijnych w amerykańskim stanie Arkansas. W tym odcinku opowiem o chazarskiej teorii pochodzenia Żydów aszkenazyjskich. Państwo chazarskie, nazywane również kaganatem chazarskim, powstało dopiero w VII wieku naszej ery, a więc setki lat po zburzeniu świątyni jerozolimskiej przez Rzymian. Zniszczenie świątyni było tragedią dla Żydów i według Józefa Flawiusza, historyka żydowskiego z rodu kapłańskiego Joariba, wielu zelotów, czyli ówczesnych nacjonalistów żydowskich, wskoczyło w płomienie z obawy wpadnięcia w niewolę rzymską. Zeloci uważali, że jeśli świątynia płonie, musi także spłonąć naród żydowski. Czy był to fakt historyczny, czy tylko narracja historyka dążącego do podkreślenia tragedii żydowskiej? Trudno orzec. Natomiast pewne jest, że odmiennego zdania byli faryzeusze, którzy poddali się Rzymianom. Zburzenie świątyni jerozolimskiej zapoczątkowało wielką emigrację Żydów, którzy opuścili ziemię Kanan i pojawili się między innymi na Półwyspie Iberyjskim w Hiszpanii i Portugalii. Żydów tych nazywano Sefardyjczykami lub Żydami sefardyjskimi, którzy ostatecznie zostali wygnani w 1492 roku z Hiszpanii na mocy edyktu alhambryjskiego przez katolickich królów Hiszpanii, Izabelę I Kastylijską i Ferdynanda II Aragońskiego. 5 lat później z Portugalii wygnał ich król Portugalii Manuel I Szczęśliwy. Według źródeł historycznych wygnani Żydzi sefardyjscy stanowili około 20% populacji krajów, które przedtem zamieszkiwali. Była to więc potężna diaspora żydowska, która rozproszyła się głównie po Europie, ale również w Afryce Północnej. Sefardyjczycy tworzyli swoje zamknięte, autonomiczne enklawy we Włoszech, Turcji, Serbii, Bułgarii, Syrii i Palestynie, jak również Holandii, Niemczech, Francji, Ameryce Północnej i w Polsce od XIV do XVI wieku, głównie w Zamościu, Krakowie i Lwowie. Można powiedzieć, że tworzyli małe państwa żydowskie w państwach przez nich zamieszkałych. Według mojej teorii Żydzi sefardyjscy byli potomkami biblijnego Jakuba, syna Izaaka i Rebeki. Rebeka była blisko spokrewniona z Izaakiem, gdyż była jego kuzynką, wnuczką Nachora, który z kolei był bratem Abrahama, ojca Izaaka. Jakub miał brata bliźniaka Ezawa, który był jego późniejszym wrogiem i być może to jego potomkowie byli drugą potężną diasporą nazywaną Aszkenazyjczykami lub Żydami aszkenazyjskimi. Według historyków Aszkenazyjczycy pojawili się dopiero pod koniec pierwszego tysiąclecia naszej ery na terytorium Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Jednakże według mojej koncepcji byli już tam 800 lat wcześniej. Edomici, czyli potomkowie Ezawa, zamieszkiwali początkowo tereny na południe od Morza Martwego, ale po upadku powstania Szymona Bar Kochby w 135 roku naszej ery osiedlili się w Rzymie i zmieszali z tamtejszą populacją. Tak więc mamy do czynienia z dwiema potężnymi diasporami żydowskimi, Sefardyjczykami z Półwyspu Iberyjskiego oraz Aszkenazyjczykami ze Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Sefardyjczycy posługiwali się językiem ladino, wywodzącym się ze średniowiecznego dialektu hiszpańskiego. Natomiast Aszkenazyjczycy od IX wieku używali języka jidysz,
będącego odmianą dialektu niemieckiego z użyciem alfabetu hebrajskiego. Źródła rabiniczne utożsamiają Aszkenazyjczyków z Germanią lub Germanikią w północno-zachodniej Syrii. Jednakże niektórzy badacze twierdzą, że pochodzą z Armenii, Krymu lub Chazarii. Powiązanie Chazarii z Aszkenazyjczykami wydaje się mało zasadne, gdyż Aszkenazyjczycy wyznawali judaizm od stuleci, a Chazarowie byli poganami wyznającymi tengryzm, czyli religię wspólną dla tureckich i mongolskich ludów azjatyckich stepów. Tengryzm jest zreformowaną religią pochodzącą ze wschodu i jej wyznawcami byli głównie Węgrzy, Turkowie, Mongołowie i Bułgarzy ze stepów. Religia ta łączyła elementy szamanizmu, totemizmu, politeizmu oraz kultu przodków, jak i kult monoteistyczny Wielkiego Nieba. Do Europy religia ta dostała się w XI wieku poprzez koczownicze plemię Madziarów, które najechało Kotlinę Panońską. Tak więc Chazarowie nie mieli nic wspólnego z religią judaizmu. Od początku XVI wieku głównymi wyznawcami tengryzmu są mieszkańcy Azji Środkowej. Żydowski historyk Józef Flawiusz podaje, że małe państewko Adiabene, wchodzące w skład starożytnej Asyrii, za króla Izatesa przeszło w I wieku naszej ery na judaizm. Powstaje jednak pytanie, czy koczowniczy lud Chazarów przeszedł konwersję na judaizm? Chazarowie, będąc wojowniczym ludem, prowadzili wiele wojen. Kiedy w 737 roku przegrali bitwę z Arabami, zwycięzcy zażądali przejścia pokonanych Chazarów na islam. Jednakże to nie nastąpiło. Potężny kaganat chazarski kontrolował szlaki handlowe i w VIII wieku nastąpił jego największy rozkwit, kiedy pod panowaniem chazarskiego kagana płaciło trybut 25 plemion i księstw, w tym władca Kijowa. Książę nowogrodzki Oleg Mądry w 882 roku zorganizował wyprawę na kaganat chazarski i Kijów i doprowadził do zjednoczenia księstw ruskich. Decydujący cios kaganatowi zadał władca Rusi Kijowskiej Światosław I w 965 roku. Podczas ruskiej wyprawy zbrojnej zniszczył najważniejsze ośrodki chazarskie Itil, Samandar i Serkel oraz położył kres państwowości chazarskiej. W stolicy kaganatu Itil rezydowało 7 sędziów, po 2 dla wyznawców islamu, chrześcijaństwa i judaizmu oraz 1 dla pogan. Podobno wielki kagan, pochodzący z rodziny dynastycznej, musiał od IX wieku wyznawcą judaizmu. Jego okres panowania wynosił 40 lat, po czym był zwalniany bądź zabijany. Być może na podstawie tej informacji powstała kontrowersyjna teoria, że Żydzi aszkenazyjscy wywodzą się od Chazarów. Jeżeli nawet przyjąć, że wąska elita Chazarów przyjęła wyznanie mojżeszowe, to wątpliwe jest, aby dokonali tego samego ich poddani. Profesor Shaul Stamfer z Uniwersytetu Hebrajskiego po dokonaniu szczegółowej analizy wszystkich dostępnych źródeł historycznych doszedł do wniosku, że rzekome nawrócenie władców Chazarii na judaizm jest tylko mitem historycznym, nie mającym potwierdzenia w znaleziskach archeologicznych. Zwolennicy teorii chazarskiej utrzymują, że Chazarowie jako tureckie i mongolskie ludy koczownicze, pochodzące z azjatyckich stepów, były wyjątkowo okrutne, bezlitosne i dążące do władzy po trupach. Dlatego też nazywają Chazarów Żydami chazarskimi i przypisują im wszelkie zło naszego świata.
Potomkami Chazarów mają być bogate rodziny żydowskie, Rothschildów, Schiffów, Warburgów czy innych międzynarodowych lichwiarzy. Jak również od Chazarów pochodzi sionizm. I to oni doprowadzili do powstania państwa nad rzeką Jordan. Powstaje jednak pytanie, skoro źródła historyczne nie potwierdzają tej hipotezy, dlaczego nadal jest propagowana i otwarcie głoszona medialnie? Dlaczego bezwzględna cenzura dopuszcza do głoszenia takich wywrotowych i mało realistycznych treści? Komu na tym zależy i jaki jest tego cel ostateczny? Kiedy powstał mit chazarski i kto go wymyślił? Otóż w latach 20. i 30. XX wieku pojawił się w Stanach Zjednoczonych ruch głoszący teorię tzw. tożsamości chrześcijańskiej. Według wyznawców tego ruchu jedynie ludy celtyckie i germańskie, takie jak narody anglosaskie, nordyckie czy rasa aryjska i ludy pokrewne, są potomkami starożytnych Izraelitów i dlatego są narodem wybranym przez Boga. Ruch ten był odgałęzieniem brytyjskiego izraelizmu, którego przedstawicielami byli Edward Hein i John Wilson. Brytyjski izraelizm popierali przez cały wiek XIX rabini, głoszący, że współcześni Żydzi są potomkami starożytnych Izraelitów. Głównym propagatorem ruchu był potomek Żydów sefardyjskich, Benjamin Disraeli, zajmujący stanowisko premiera Wielkiej Brytanii pod koniec XIX wieku. Przywódcy amerykańskiego ruchu tożsamości chrześcijańskiej początkowo utrzymywali, że współcześni Żydzi wywodzą się jedynie z plemion Judy i Benjamina. Natomiast Brytyjczycy i inne spokrewnione ludy Europy Północnej wywodzą się z pozostałych 10 plemion. Niespodziewanie w latach 40. i 70. XX wieku brytyjscy Izraelici doszli do przekonania, że ich wcześniejsze poglądy były błędne i współcześni Żydzi nie wywodzą się z plemion Judy i Benjamina, ale są albo potomkami euroazjatyckich Chazarów, albo dosłownie potomkami szatana. Tak więc współczesne teorie, odkrywane ponownie przez entuzjastów teorii chazarskiej, są tylko kopiami teorii głoszonej przez brytyjskich Izraelitów ponad 50 lat wcześniej. Komu może służyć ta dość niewiarygodna i praktycznie niemożliwa do udowodnienia historia? Nawet badania krwi nie mają sensu, nie wspominając, czy jakikolwiek członek rodziny Rothschildów byłby skłonny poddać się takim badaniom. Jedno jest pewne, teoria chazarska obwinia za wszelkie zło tego świata lud, którego państwo przestało istnieć 1000 lat temu, uwalniając tym samym z winy prawdziwych z krwi i kości potomków starożytnych Izraelitów. Tak więc można przyjąć, że beneficjentami tej utopijnej teorii są potomkowie starożytnych Izraelitów. Nie można również całkowicie zaprzeczyć, że potomkowie średniowiecznych Chazarów nadal żyją pośród nas. Serdecznie zapraszam do księgarni autorskiej Zamazane Obrazy, gdzie można już nabyć pierwszą książkę Zamazane Obrazy Trylogia w formie e-booka. Link do księgarni znajduje się pod filmem. Korzystając z linku Buy Coffee 2 Zamazane Obrazy, znajdującego się pod filmem, można wesprzeć kanał Zamazane Obrazy. Proszę również pamiętać o polubieniach i komentarzach. Na tym zakończę odcinek 114, w którym opowiedziałem o chazarskiej teorii pochodzenia Żydów aszkenazyjskich. Serdecznie zapraszam do odcinka 115 pod tytułem Potomkowie ludu Kanaan, część 52.